Cześć, witajcie, Robert Mazurek z tej strony. Witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam drugą fabrykę, która zdecydowała się wpuścić mnie z kamerą i z mikrofonem, tak aby móc dla Was nagrać film o tym, jak produkowane są akumulatory. Będzie to fabryka firmy Megatex z Ukrainy, która znajduje się w obwodzie chmielnickim. Miejscowość nazywa się Starokonstantinów. Jest to fabryka, która została wybudowana przez Jurija Szaprana w 2016 roku. To jest ten sam pan, którego mieliście okazję zobaczyć w filmie, który nagrywałem w miejscowości Konstantinówka w obwodzie donieckim, gdzie mogłem Wam zaprezentować film, jak przerabiane są akumulatory stare, zużyte w ramach recyklingu akumulatorów, odzyskiwania ołowiu, polipropylenu, polietylenu i kwasu siarkowego z elektrolitu, a także mieliście okazję zobaczyć, jak pierwszy zakład pana Jurija Szaprana działa i funkcjonuje w filmie na kanale Mr. Akumulator. Tak jak zapowiedziałem wcześniej, w dniu dzisiejszym zaprezentuję film z najnowocześniejszego zakładu z grupy Megatex. Jest to zachodnia część Ukrainy. Zobaczycie tam kilka nowszych technologii, jeżeli chodzi o produkcję akumulatorów. Znacie te akumulatory z takich linii jak Amega Seria 3, jak Viking Bronze na polskim rynku. Bardzo wielkie podziękowanie dla pana Szaprana za to, że zdecydował się wpuścić mnie z kamerą, za to, że nie ograniczył mnie w trakcie realizacji mojego pomysłu na przygotowanie tego filmu, że mogłem zaglądnąć wszędzie, gdzie chciałem, tak aby Wam pokazać dokładnie tak, jak to wygląda. Ostatnią informację, którą chcę Wam przekazać, zanim będziecie mogli oglądać ten film, jest to, że w wizycie zarówno w jednej, jak i w drugiej fabryce grupy Megatex miałem okazję bardzo szczegółowo nagrać wszystkie procesy i w najbliższych miesiącach, nie tygodniach już, bo na pewno się nie wyrobię, w najbliższych miesiącach na kanale Akubiz będę mógł zaprezentować Wam bardzo szczegółowe filmy dotyczące poszczególnych procesów. Będą to krótkie filmy, takie w okolicach 5, może 10 minut, w których będę skupiał się już na konkretnych procesach. Chociaż film z działania KOS-a to wyszedł mi prawie na 15-20 minut, ale tak jak powiedziałem, te rzeczy będziecie mogli zobaczyć już w niedługim czasie. Serdecznie zapraszam, abyście mogli zobaczyć, jak wygląda fabryka Megatex w obwodzie chmielnickim w miejscowości Starokonstantinów z grupy Megatex. Fabrykę akumulatorów można by śmiało nazwać hutą. Niemal na każdym etapie produkcji ołowiane sztabki są topione i po wystudzeniu zamieniane w inne formy. Pierwszym etapem, który Wam zaprezentuję, będzie produkcja tlenku ołowiu. W tym celu ołowiowe sztabki, często zwane gąskami, są topione, a następnie odlewane z nich małe cylinderki. Raz na jakiś czas formę należy dodatkowo ogrzać, aby nie pozostały w niej odrobiny ołowiu. Płynny ołów wylewany jest do obrotowej formy, w której zastygnie w trakcie niespełna jednego obrotu, by następnie cylinderki zostały automatycznie wypchnięte na taśmociąg, który w tym zakładzie przeniesie je do silosa znajdującego się kilka metrów nad powierzchnią zakładu. Silos z cylinderkami pełni funkcję magazynu i jednocześnie dozownika. Ołowiowe cylinderki z silosa dozowane są do 2 młynów ścieralnych, w których zostaną zamienione na tlenek ołowiu. Cylinderki porcjami trafią do obrotowych młynów, w których cały czas będą się obracały niczym w pralce. Ołowiowe cylinderki ocierają się wzajemnie o siebie, przez co wzrasta ich temperatura, dzięki której rozpocznie się proces utleniania ołowiu. Przez młyn przepływa specjalnie generowany strumień powietrza, w którym cząsteczki ołowiu łączą się z tlenem, tworząc tlenek ołowiu, czyli kluczowy budulec masy czynnej. Następnie przechodzą selekcję w zespole filtrów, tak aby te najdrobniejsze mogły trafić do dalszych etapów produkcji. Wewnętrzny płaszcz młyna chłodzony jest wodą i przepływającym przez niego powietrzem, co zapobiega stopieniu się wsadu ołowiowego wewnątrz młyna. Temperatura wewnętrzna młyna musi być utrzymana poniżej punktu topienia ołowiu, a ilość wsadu musi być w miarę możliwości stała. Stąd małe porcje cylinderków dodawane co jakiś czas. Gotowy tlenek ołowiu trafia do silosa, gdzie po krótkiej przerwie trafi do miksera, w którym będzie powstawała masa czynna. Tak oto wygląda tlenek ołowiu. Jest to sypka i jednorodna substancja. Tlenek ołowiu rurami transportowymi trafi do miksera, w którym zostanie zmieszany z innymi składnikami, tworząc masę czynną. Na tym etapie produkcji akumulatorów warto zwrócić uwagę, że masa czynna na płyty ujemne i płyty dodatnie różni się między sobą. Masa czynna na płyty ujemne przygotowywana w mikserze to mieszanina tlenku ołowiu,
wody, kwasu siarkowego, włókien poliestrowych, które służą do zlepiania materiału aktywnego, a także różnego rodzaju ekspandery węglowe. Natomiast masa czynna na płyty dodatnie składa się z tlenku ołowiu, kwasu siarkowego, wody, lepiszcza, zarodników oraz specjalnych dodatków, które stanowią tajemnicę zakładów produkujących akumulatory. Przygotowana masa czynna, często jest również określana jako masa aktywna, wprost z miksera opada do maszyny, która nazywa się paściarką. Zadaniem paściarki jest wpastowanie mas czynnych do kratek ołowiowych. Na chwilę przerwiemy wycieczkę w tym miejscu, bo fabryka akumulatorów Megatex z obwodu chmielnickiego produkuje kratki ołowiane zupełnie inaczej niż zakłady w obwodzie donieckim. Z pewnością już wiecie, co się wydarzy dalej. Oczywiście, aby powstały kratki o pożądanym kształcie i rozmiarze, należy stopić sztaby ołowiu na płynny ołów. W tym zakładzie sztabki ołowiowe trafiają z taśmociągu do pierwszego pieca, którego zadaniem jest zmienić ołów z formy stałej w płynną. Płynny ołów trafi do kolejnej kadzi, której zadaniem jest przetrzymać go w stanie płynnym i stałej temperaturze, a następnie pompować do maszyny, którą zobaczycie po raz pierwszy na kanale Mr. Akumulator. Płynny ołów wylewany jest na zimny bęben, w którym w niespełna jeden obrót stygnie, tworząc grubą ołowiową taśmę. Oczywiście bęben jest zabezpieczony specjalnymi pasami, które zapewniają szczelność oraz pozwalają kształtować właściwą grubość odlewanej taśmy. Odlana taśma jest bardzo gruba i aby uzyskać pożądaną grubość, będzie walcowana na kilku kolejnych stanowiskach, aż zostanie uzyskana właściwa grubość. Walcowanie to nic innego jak zgniatanie, przez co odległości pomiędzy cząsteczkami ołowiu zmniejszają się, co zapewnia lepsze właściwości mechaniczne późniejszym kratkom. Aby w trakcie walcowania nie wzrosła temperatura taśmy ołowiowej, specjalne chłodziwo zapewnia stałą temperaturę na każdym etapie zmniejszania grubości taśmy ołowiowej. Kiedy mamy już właściwą grubość taśmy ołowiowej, należy ją tylko przyciąć do pożądanej szerokości. Resztki ołowiu stanowiące odpad po tym cięciu zostaną zawrócone ponownie do topienia. Podobnie jak masa czynna, również taśma ołowiowa jest nieco inna dla kratki dodatniej i ujemnej. Gotowe taśmy trafią na regały, z których trafią na kolejne etapy produkcji. Również i ta technologia będzie zaprezentowana po raz pierwszy na kanale Mr. Akumulator. W Polsce nazywamy ją produkcją kratek ołowiowych metodą cięto-ciągnioną. W anglojęzycznych krajach ta technologia nazywa się Expanded Metal. Ołowiowa taśma trafia do maszyny, w której jest nacinana, a następnie rozciągana. Końcowym efektem pracy tej maszyny jest podwójny szereg kratek cięto-ciągnionych, które w sposób ciągły trafiają do kolejnej maszyny. Taśma z szeregiem kratek, które są jeszcze połączone ze sobą w górnych częściach, tam gdzie będą wykrojone chorągiewki, trafia do maszyny, która wytnie zbędne nadlewy w górnych częściach kratek, co pozwoli nam dostrzec zarys chorągiewek. Odpady z tego etapu produkcji są również zawracane do przetopienia na ołów płynny. Tak oto wracamy do miejsca, w którym przerwałem wcześniej zwiedzanie. Taśma z przygotowanymi do przycięcia kratkami trafia na paściarkę, gdzie zostanie wpastowana w nią masa czynna przygotowana wcześniej w mikserze, który znajduje się nad paściarką. Aby ołowiowe kratki nie były narażone na natychmiastową korozję, Megatex stosuje pastowanie dwustronne, dzięki czemu kratka ołowiowa jest szczelnie obłożona masą czynną, która stanowi tarczę ochronną przed kwasem siarkowym. Paściarki, które pracują w tym zakładzie, dodatkowo po wpastowaniu masy czynnej zabezpieczają płyty ołowiowe poprzez wprasowanie w nie taśmy z celulozy po obu stronach zaraz po napastowaniu. Takie działanie zabezpiecza masę czynną, a także pozwala producentowi układać płyty jedna na drugiej w odpowiednio wysokie stosy. Napastowana taśma zabezpieczona matą z celulozy zostanie teraz pocięta na pojedyncze płyty o odpowiednich rozmiarach, które będą dokładnie sprawdzone pod kątem wagi i rozmiaru. Już pojedyncze płyty trafią do tunelu, w którym gorące powietrze wstępnie osuszy powierzchnię płyt, tak aby nie kleiły się wzajemnie po ułożeniu w stosy. Dzięki wstępnemu osuszeniu powierzchni płyt oraz zastosowaniu mat z celulozy płyty mogą leżeć jedna na drugiej. Tak przygotowane płyty trafią do komór sezonowania, w których będą dojrzewały. Będą tam przebywać przez określony czas, w określonej temperaturze i wilgotności, co sprawi, że w płycie zajdą pożądane procesy chemiczne.
dzięki którym płyta zyska odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, czyli twardość. Przez cały czas dojrzewania płyt w komorach zapewniona jest właściwa cyrkulacja powietrza. Ten proces jest sterowany komputerowo, co gwarantuje powtarzalność oczekiwanych parametrów. Każda partia płyt po procesie sezonowania poddawana jest badaniu w laboratorium i dopóki na regale widnieje czerwony karton, nie wolno tej partii dopuścić do produkcji. Dopiero gotowe i zatwierdzone przez wewnętrzne laboratorium producenta płyty trafiają do koperciarki, która zajmuje się odpowiednim ich ułożeniem. Głównym zadaniem koperciarki jest naprzemienne układanie odpowiedniej ilości płyt dodatnich i ujemnych w komplety oraz owijanie płyty dodatniej w miękki polietylenowy separator. W tym zakładzie koperciarka pozwala dokładać dodatkowo jedną płytę minusową więcej na każdy pakiet płyt, dzięki czemu akumulator może zaoferować nam większy prąd rozruchowy. Z pewnością spostrzegawczy widzowie zwrócą uwagę na to, że płyta przed ułożeniem jej na taśmę transportową ma czyszczoną chorągiewkę mechaniczną. Odpowiednio ułożone i skompletowane zestawy płyt zostaną wyrównane, a zewnętrzne chorągiewki dogięte do wnętrza zestawu płyt. Przygotowane zestawy płyt trafią teraz do maszyny, która nazywa się KOS. 6 pakietów płyt akumulatorowych trafi do odpowiedniej formy, w której po raz ostatni przed lutowaniem zostaną wyrównane chorągiewki. Forma zamyka się, zapewniając zestawom płyt stałą, niezmienną pozycję, gdyż w kolejnej fazie zostanie ona obrócona o 180 stopni, tak, aby chorągiewki wystające z płyt dodatnich i ujemnych znalazły się na dole. Kolejne stanowisko w kosie to czyszczenie chorągiewek i zwilżanie ich topnikiem, dzięki czemu roztopiony ołów wlewany do formy w następnym stanowisku w kosie będzie mógł z łatwością połączyć się z chorągiewkami wystającymi z płyt w mostki łączące z jednej strony płyty dodatnie, a z drugiej strony płyty ujemne. A także, jak widzicie na filmie, z dwóch zestawów wystają już stworzenie ołowiowe, które za kilka minut staną się biegunami akumulatora. Wystające chorągiewki z odwróconych zestawów płyt zanurzone są w płynnym ołowiu, który zastygając tworzy mostki łączące te płyty. Głowica kosa, przenosząc zestawy płyt na kolejne stanowisko, obraca się ponownie o 180 stopni, a zautomatyzowane uchwyty przenoszą po 3 zestawy do 2 oczekujących już obudów akumulatorowych. Obudowa ze stanowiska pierwszego po przejściu na stanowisko drugie obraca się już o 180 stopni, tak aby kolejne zestawy, które trafią do niej, mogły stworzyć połączenia szeregowe już 6 kompletnych pakietów płyt. Na tym stanowisku tester sprawdza, czy zestawy są wolne od zwarć. Proces ten sterowany jest komputerowo, a wyniki testów są rejestrowane przez urządzenie. Kolejny etap produkcji to zgrzewarka oporowa, która przy zastosowaniu prądu elektrycznego połączy ze sobą 6 do tej pory oddzielnych pakietów 2V w jeden 12V akumulator. W obudowie akumulatora w odpowiednich miejscach na grodziach między celami znajdują się otwory technologiczne. Dokładnie na tej samej wysokości znajdują się łączniki grodziowe w odlewanych wcześniej mostkach. Zgrzewarka, zamykając obwód, wykona zgrzeinę, która połączy ze sobą sąsiadujące mostki. Teraz należy sprawdzić, czy połączenia zostały wykonane prawidłowo. Tester sprawdza parametry elektryczne na każdym mostku, co monitoruje komputer. Wieczko, czyli pokrywa akumulatora, zostaje nałożona na akumulator, który następnie trafi do miejsca, w którym zostanie zgrzane w sposób trwały i nierozerwalny z obudową akumulatora, w której znajduje się 6 połączonych w jeden szereg zestawów płyt. Uchwyt maszyny zgrzewającej unosi wieczko do góry i pomiędzy akumulator i wieczko wsuwa się element grzejny, który z jednej strony nadtapia wszystkie górne krawędzie bloku obudowy akumulatora, a z drugiej strony nadtapia wszystkie dolne krawędzie wieczka. Z chwilą, kiedy upłynnienie osiągnie pożądany stopień, element grzewczy wycofuje się, a uchwyt, który wcześniej uniósł wieczko, teraz opuszcza je na blok akumulatora, jednocześnie dociskając z odpowiednią siłą, aby nadtopione elementy plastikowe połączyły się ze sobą, tworząc mocne i szczelne połączenie. Na tym stanowisku linii montażowej gazowe palniki połączą wystające ołowiowe stworzenie z skrajnych zestawów płyt z tulejami ołowiowymi zatopionymi wcześniej w wieczku akumulatora. Po tym procesie akumulator będzie miał już biegun dodatni z jednej strony i biegun ujemny z drugiej strony. Kolejny etap to test szczelności, który podzielony jest na 2 etapy. Szczelnościówka tłoczy pod ogromnym ciśnieniem powietrze do co drugiej celi akumulatora.
Dzięki temu producent ma pewność, że pomiędzy celami nie ma jakichkolwiek nieszczelności oraz wieczko jest właściwie połączone z blokiem obudowy akumulatora. Pierwsze stanowisko sprawdza cele drugą, czwartą i szóstą, drugie zaś sprawdza szczelność w celach pierwszej, trzeciej i piątej. Na sprawny elektrycznie i szczelny akumulator nanoszony jest jego indywidualny numer oraz data montażu akumulatora. Gotowy, ale jeszcze nieuformowany akumulator trafi do magazynu, gdzie będzie oczekiwał na zamówienie. Standardową procedurą w fabryce akumulatorów Megatex z obwodu chmielnickiego jest formowanie akumulatora pod konkretne zamówienie, dzięki czemu procesy chemiczne w akumulatorze nie będą wpływały na jego kondycję w trakcie oczekiwania na zamówienie. Największym zaskoczeniem w tej fabryce jest wentylacja oraz jakość powietrza na terenie zakładu. Specjalnie dla tego zakładu został zaprojektowany tunel napowietrzający całą halę. Wyciągi na terenie całego obiektu zapewniają cyrkulację odpowiednio nawilżonego powietrza. Megatex to jeden z niewielu niekorporacyjnych producentów akumulatorów w Europie, który w każdym swoim zakładzie ma wtryskarki na granulat polipropylenowy, z których wytwarza twarde elementy plastikowe akumulatora, czyli korpusy, wieczka, rączki i zatyczki. Granulat polipropylenowy zasysany jest do zbiornika, który odpowiada za dozowanie odpowiedniej ilości tworzywa, do sekcji maszyny, w której zostanie podgrzany do stanu płynnego, by następnie z ogromną siłą i pod ogromnym ciśnieniem zostać wtłoczony przez tłok ślimakowy do formy, w której zastygnie. Proces ten trwa mniej niż 1 minutę. Do każdego rozmiaru obudowy producent posiada odpowiednie formy. Przy produkcji wieczka przed zamknięciem maszyny jej operator instaluje tuleje ołowiowe, które zatopią się w tworzywie, aby zostać później połączone z ołowiowym stworzniem, co widzieliście wcześniej na linii montażowej. Również w tym zakładzie znajdują się zbiorniki z elektrolitem i wodą destylowaną, które Megatex wytwarza sam na własne potrzeby. Przed akumulatorem już ostatni etap, w którym zostanie uformowany. W tym zakładzie Megatex stosuje formację opartą o ciągłą cyrkulację elektrolitu firmy Inbatec. Do każdego akumulatora przed podłączeniem dysz Inbateca wkręcane są korki techniczne, które są niezbędne do właściwego podłączenia specjalnych końcówek, które z jednej strony tłoczą elektrolit do akumulatora, a z drugiej strony wysysają. Elektrolit jest w ciągłej cyrkulacji, czyli w ciągłym obiegu. Formację rozpoczyna elektrolit o bardzo niskiej gęstości, przez co prostowniki mogą stosować wysokie natężenie prądu formującego akumulator. Wraz ze wzrostem przyjmowanych ładunków przez akumulator rośnie gęstość elektrolitu, a natężenie prądu formującego spada. Akumulatory podłączone są do ogromnych specjalistycznych prostowników, które są w stanie ładować większą ilość akumulatorów jednocześnie. Formacja tą metodą jest blisko 3-krotnie szybsza niż formacja w wannach. Ten typ ładowania został stworzony do formacji akumulatorów dla pojazdów ciężarowych, ale dzięki uporowi małych fabryk akumulatorów z Europy Inbatec dostosował swój system również do produkcji akumulatorów w małych blokach. Po zakończeniu formacji w akumulatorze pozostaje elektrolit o finalnej gęstości. Po wykręceniu korków technologicznych akumulatory trafiają do miejsca, w którym sprawdzany jest poziom elektrolitu, a w razie potrzeby jest on korygowany przez uzupełnienie braku lub odessanie nadmiaru. Jeszcze tylko zakręcenie korków, które zapewniają akumulatorowi szczelność i w końcu akumulatory mogą trafić do myjni, w której zostaną dokładnie wymyte i osuszone. Akumulator jest gotowy, aby stawić czoła 2 testom elektrycznym, które zdecydują, czy będzie on miał szansę trafić do klienta. Pierwsze urządzenie obciąża akumulator prądem o natężeniu, jakie przewiduje norma dla tego typu akumulatora. Test trwa 5 sekund. Tester sterowany komputerowo sprawdza, czy w tym czasie napięcie na końcówkach akumulatora nie spadnie poniżej 8,5 V. Akumulator, który zaliczy to badanie, trafi na ostatni test szczelnościowy. Metalowa ramka przystawiana jest automatycznie pod wieczkiem akumulatora i przy użyciu prądu elektrycznego sprawdzana jest szczelność. Jeżeli z podwieczka przy tak obciążonym akumulatorze wydostałaby się choćby kropla elektrolitu, akumulator nie miałby szansy trafić do klienta. Pozostało już tylko ubrać akumulator w odpowiednie etykiety i oznaczenia. Szef technologów, który oprowadzał mnie po fabryce, upewnił się, czy akumulatory będą miały odpowiednie parametry. Do tego używał zaawansowanego testera firmy Midtronic,
której testery z niższych serii są bardzo popularne w europejskich sklepach z akumulatorami. Sprawdzone i właściwie oznaczone akumulatory trafią do miejsca, gdzie z tyłu akumulatora zostanie wygrawerowana data formacji i uruchomienia akumulatora oraz zostanie dołączona do akumulatora indywidualna karta gwarancyjna z instrukcją obsługi oznaczona indywidualnym numerem akumulatora. Megatex ma zwyczaj zabezpieczać akumulator i pakować swoje wyroby. Akumulator owijany jest w specjalny rękaw foliowy, który jest docinany i zgrzewany na odpowiedni rozmiar. Następnie akumulator trafi do tunelu z gorącym nawiewem, gdzie foliowy rękaw kurczy się, przylegając jednocześnie szczelnie do akumulatora. Gotowe akumulatory trafią do magazynu wysyłkowego, który po skompletowaniu zamówienia wysyła akumulatory wprost do sieci dystrybutorów w Europie, Afryce i Azji. Pozostało już tylko pamiątkowe zdjęcie i podziękowanie dla całej ekipy, która poświęciła czas dla widzów kanału Mr. Akumulator, aby mogli zobaczyć z bliska, jak wygląda jeden z najnowocześniejszych zakładów produkujących akumulatory w tej części Europy. Pozostaw swój ślad, klikając w odpowiednią łapkę. Napisz w komentarzu opinię na temat zagadnień poruszonych w tym filmie. Jeśli interesuje Cię tematyka kanału Mr. Akumulator, zasubskrybuj, jeśli tego jeszcze nie robisz. Dziękuję za uwagę.